pod salonem Yamy. Idziemy na testy nowego, fajnego, elektrycznego Nissana. Zapraszamy do środka. Samochodzik już na nas czeka. Także idziemy odebrać kluczyki i zaczynamy jazdę testową. W kolejnym odcinku dzisiaj przejedziemy się hybrydowym Nissanem. Jesteśmy właśnie pod salonem. Jest to samochód, który głównie porusza się na silnikach elektrycznych. Ma też silnik spalinowy, którego zadaniem jest doładowywanie właśnie tej hybrydy. Jak przejedziemy się dzisiaj tym samochodem, zobaczymy, jak to auto jeździ i czy to jest ciekawa propozycja. Zapraszam. W stronie Qashqaiu w wersji e-Power. Zapraszam Was na jazdę testową. Zaczynamy. Jesteśmy w środku. Będziemy w takim razie wrzucali sobie drive i powolutku wyjeżdżamy z parkingu. Migacze bardzo przyjemne. Fajny jest ten ekran szeroki, taki panoramiczny. Auto na razie bardzo cichuteńko, ale pod pedałem gazu bardzo dynamicznie, od razu delikatnie wystarczy dotknąć i już samochód się wyrywa do przodu. Wyskoczymy sobie tutaj na trasę i zobaczymy, co ten samochód potrafi. Od razu pierwsze, tutaj mamy próg taki zwalniający. Przejedziemy sobie przez niego z taką w miarę prędkością. Nie, no ale tutaj pokonuje bez najmniejszych problemów. Także dajemy radę. Wyjechaliśmy na trasę i pierwsze, co takie się rzuca w oczy, to znaczy bardziej w uszy, to, że ten silniczek spalinowy od razu się odzywa, on ładuje akumulator, ale generuje taki jednostajny dźwięk, który nie za specjalnie jest przyjemny podczas jazdy. No zobaczymy, jak to będzie później. Na chwilę obecną jest to troszeczkę takie irytujące. No teraz to słychać w momencie, kiedy trochę przyspieszamy, to aż takie brzęczenie jest troszeczkę, no nie jest to przyjemny dźwięk na pewno, szczególnie, że on jest jednostajny, nie w żaden sposób połączony z pedałem gazu, więc jak przyspieszamy, to wcale ten dźwięk się nie zmienia, także to jest na pewno taki minusik. Jeśli chodzi o samą jazdę, to jak najbardziej poprawnie, siedzi się bardzo wysoko, chociaż ja tutaj przy 1,90 m, tak jak mam teraz ustawiony fotel, to już trochę wchodzę tutaj w światło górnego szyberdachu. Tak zostaje tyle miejsca, także ja już tutaj, gdyby tutaj był dach, to już bym prawdopodobnie się zderzał z tą częścią, natomiast jest na szczęście szyba, która jest tutaj 2-3 cm wyżej i dzięki temu jeszcze się tutaj po prostu mieszczę. Teraz tutaj ten silniczek się już wyłączył. Spróbujemy przyspieszenie. Wow! Pięknie. Pięknie przyspiesza, naprawdę jest depnięcie takie, które już troszeczkę nawet potrafi lekko, ale jednak wcisnąć w oparcie. Taka obserwacja odnośnie samego tego przyspieszenia. Zobaczcie, teraz wciskam na maksa. Raz, dwa, trzy i dopiero się po 3 sekundach zaczyna cokolwiek dziać, on wtedy się wyrywa do przodu, nie jakoś bardzo na taki silnik wspomagany tutaj mocno jednak elektryką. No spodziewałoby się, że ten samochód jednak będzie szurał do przodu z niesamowitym przyspieszeniem, a tutaj jest, tak powiedzmy sobie, średnio. Kolejna obserwacja z jazdy, kierownica. Tutaj jest wszystko takie jednak cieniutkie, te ramiona są. Ja jednak jestem zwolennikiem tego, żeby te kierownice były takie bardziej mięsiste, grubsze. No wydawałoby się, że no może to i w użytkowaniu będzie wygodne, natomiast jeśli chodzi o takie walory dotykowe, to tutaj powiedziałbym, że mogłoby to wyglądać dużo lepiej. Ogólnie w aucie podczas jazdy przy takich niższych prędkościach, tak jak lecimy sobie teraz, jest w miarę cicho, słychać na pewno opony. Jest tutaj założenie lepszych opon, na pewno skutkowałoby tym, że w aucie byłoby trochę ciszej. Teraz musimy przyspieszyć, żeby sobie zmienić pas. Wjedziemy sobie tutaj. Ok. W porównaniu z poprzednimi modelami, którymi jeździliśmy, to tak mi się wydaje, że ta kierownica chodzi troszeczkę ciężej, ale jest jedna taka obserwacja też podczas jazdy, że w momencie, kiedy bujniemy tym samochodem, on po prostu zachowuje się jak łódka na wodzie i po prostu bardzo buja całą karoserią. O ile to może dla kierowcy jest tak umiarkowanie kłopotliwe, to myślę, że dla pasażerów może być to średnio przyjemne, jeżeli podczas jazdy będziemy wykonywać na przykład takie ruchy. Przed nami ekrany, tutaj ten ekran jest też bardzo duży. Najbardziej, myślę, że największe wrażenie robi ten ekran panoramiczny. Rzucimy sobie szybciutko okiem na obsługę. Ekran dotykowy, naprawdę dużej rozdzielczości.
Tutaj poniżej panel klimatyzacji, kilka takich przycisków fizycznych, także dobrze. Jeśli chodzi o skrzynię, to zobaczcie, tutaj z tego drążka zostało tylko taki joystick, którym zmienia się po prostu biegi. Tutaj nie ma nic wysoko, tylko jest taki 2-3 cm wystający joystick do sterowania biegami. Z tyłu podłokietnik z miejscami na kubeczki. Przez tylnią szybę dobra widoczność, słupki boczne, jednak ta widoczność do tyłu tutaj będzie ograniczona. Myślę, że podczas jazdy tutaj po mieście to ten samochód będzie całkiem wygodny, fotele fajnie trzymają na boki. Z lewej strony zobaczcie, jaka tutaj gama przycisków do sterowania dosłownie wszystkim. Także kierowca jest otoczony przyciskami zarówno z lewej strony na kierownicy, dwa duże ekrany, z tego ten główny dotykowy, piękny. I jedziemy sobie dalej przez miasto Bydgoszcz. Zobaczymy, jak samochód będzie się sprawował. Przy dłuższej jeździe, tak jak się poruszamy teraz kolejne kilometry, to już tego silnika spalinowego tak już bardzo nie słychać. No, widać, że on się uruchomił na początku, nie wiem, być może żeby podładować akumulatory, tudzież może jest tutaj coś związane z nagrzaniem się samego silnika, ciężko wyczuć. W każdym razie teraz już po dłuższej jeździe tego silnika w ogóle nie słychać i jazda jest praktycznie bezszelestna, tylko słyszymy opony. Tutaj mamy odzyskiwanie energii, tak? Na wyświetlaczu. W momencie, kiedy przyspieszamy, tutaj te kontrolki gasną. My teraz mamy informację, jak wygląda w aucie zarządzanie energią. Hamulce fajne, mocno takie responsywne, także naprawdę tutaj czujemy, że ten samochód współgra z kierowcą i naprawdę jeździ się bardzo komfortowo. Przerzucimy tutaj kilka ekranów na ekranie przed kierowcą. Tutaj mamy funkcję wszystkich dostępnych trybów, także kierowca ma z tego poziomu, ze swojego fotela naprawdę informacje dosłownie o wszystkim. Kiedy wciskacie pedał hamulca, to też tutaj na wyświetlaczu zapalają się od razu światełka, widać światła stopu, także to jest fajna też informacja, taka dodatkowa atrakcja. Ale jeśli chodzi o zakres informacji tutaj dla kierowcy, to myślę, że jest jak najbardziej wystarczające, aż nawet tych informacji jest za dużo, więc może być to troszeczkę podczas jazdy jednak lekko rozpraszające. Mamy taki przedsmak trochę nierówności, ale jednak te wszystkie dziury takie na ulicach miejskich są tak mocno odczuwalne jednak na siedzeniu, także jeśli chodzi o komfort jazdy i wybieranie takich nierówności, no to tutaj Nissan za specjalnie nie zaskakuje pozytywnie. W przedniej szybie mamy takie drobne kropeczki, które odpowiadają za podgrzewanie przedniej szyby i problem polega na tym, że nawet jak patrzymy daleko przed siebie, to te kropeczki są ciągle dobrze widoczne i troszeczkę przeszkadzają w takiej jeździe, także ten obraz trochę jest przez to taki lekko zaburzony. Także myślę, że w innych autach też widzieliśmy takie rozwiązania i były takie trochę mniej inwazyjne. Tutaj jednak szczególnie tak jak się patrzy w kierunku nieba, tu gdzie jest jaśniejszy kolor, to wtedy na pewno widać te kropeczki dosyć mocno. Ok, wjedziemy teraz na drogę taką troszeczkę bardziej wyboistą, zobaczymy jak samochód się zachowuje. Łapiemy taką prędkość w granicach 30-40 na godzinę, ale jednak jest strasznie mocno, są te dziury odczuwalne, aż zresztą słychać, że ciężko jest nawet powiedzieć, bo po prostu głos się trochę łamie. Lecimy 36 na godzinę. Ojejku, jak na taki samochód, to tutaj, wiecie co, że raczej Duster, który jest dużo tańszym autem, jednak sprawuje się na takich wertepach o niebo lepiej, a tutaj ten samochód, no nie no, tragedia, jeśli chodzi o wybieranie takich nierówności jak są tutaj, to przejażdżka po takiej drodze jest mało przyjemna. Szybki rzut oka na wnętrze, tak się prezentuje, samochodzik w środku, fotele przednie. Zajrzymy też trochę do tyłu. Tak tutaj wygląda samochodzik, podłokietnik. Tutaj teraz fotel jest ustawiony pode mnie, czyli pod 1,90 m i miejsca jeszcze dla osoby siedzącej z tyłu jest bardzo dużo. Otwieramy bagażnik. Bagażnik bardzo duży. Otwiera się automatycznie. Podłoga jeszcze tutaj podwójna, można sobie coś schować. I jeszcze pod tym znajduje się pełnowymiarowe koło zapasowe. Także tutaj mamy jeszcze trochę miejsca. Tutaj mamy takie dzielone
Ta podłoga podzielona jest na dwie części, także łatwo sobie zorganizować coś tutaj w bagażniku. Zamykamy. Przy okazji zobaczymy, jak auto prezentuje się z tyłu. Szybki rzut oka na przód auta. Tutaj te światła jednak daleko zachodzą, aż na boki auta, także wygląda to naprawdę super. Fajny grill przedni, srebrne wstawki, takie chromowane. Zderzak niziutko zachodzi, nawet tutaj przy tych światłach przeciwmgielnych bardzo fajne są tutaj wstaweczki chromowane. Także jeśli chodzi o przód auta, wygląda bardzo dobrze. Zobaczcie, jak jest prześwit tego auta. Ten samochód jest naprawdę i wysoko zawieszony i tak naprawdę na takiej drodze, jak tutaj jechaliśmy teraz, no powinno się to auto sprawować bajecznie. A mimo wszystko ten komfort jazdy po nierównościach jest jednak mocno słaby. Znać w komentarzu, czy to auto Wam się podoba wizualnie, czy mieliście okazję może już jechać takim samochodem i jakie są Wasze odczucia z jazdy. Jeśli chodzi o odczucia i moją opinię na ten temat, to nie byłby to jednak samochód dla mnie, chociażby ze względu na te walory jezdne. Natomiast jeśli chodzi o kwestie wyposażenia, kwestie takie wizualne, jak samochód wygląda, na pewno jest to piękne auto. Natomiast jeżeli szukamy samochodu, którym będziemy wygodnie się przemieszczać i jeździć po prostu komfortowo, no to myślę, że tutaj Nissan niestety nie będzie tutaj jakąś szczególnie dobrą propozycją. Samochód zatrzymał się teraz na tempomacie, po czym daje taki sygnał i zaczyna sam jechać do przodu i normalnie uderzyłby w auto przed nami. To czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Na tempomacie, kiedy on aktywnie dojeżdża, to inne samochody zawsze się zatrzymywały i nie było takiej opcji, żeby ten samochód ruszył. A on po tym sygnale, który słyszeliście, zaczął jechać w kierunku pojazdu przed nami. Jeszcze tutaj to kółko, które jest z lewej strony kierownicy, jest tak skonstruowane, że bardzo łatwo jest je przez przypadek wcisnąć, więc tutaj przy wybieraniu tych funkcji na ekranie głównym no bardzo łatwo sobie włączyć coś, czego po prostu nie chcecie. Też taką obserwację mamy odnośnie tego systemu, który odpowiada za asystenta pasa ruchu, no że w porównaniu z tymi modelami, które testowaliśmy w innych markach, no to tutaj to wspomaganie i asystent pasa ruchu praktycznie nie istnieje, także tutaj jeśli chodzi o wspomaganie kierowcy, no to też wypada to bardzo umiarkowanie. Jeszcze szybki rzut oka na ekran główny i na wbudowaną nawigację. Także tutaj zobaczcie, można sobie w kilku różnych rzutach pokazać trasę, którą musicie się przemieszczać. Na tym dużym ekranie bardzo fajnie się to prezentuje. Także jeśli chodzi... Ok, głos jest tutaj z lektora takiego wbudowanego. Natomiast jeśli chodzi o samą czytelność ekranu, to zarówno pod tym kątem i pod tym kątem jest bardzo dobrze ten ekran widoczny. Także myślę, że czytelność ekranu na bardzo duży plus. Informacje z nawigacji są powtórzone też na ekranie tutaj przed kierowcą. Także jeśli chodzi o system nawigacji, to myślę, że wygląda to całkiem solidnie i będzie poprawiało tutaj komfort podróżowania. Ustawień tempomatu, to zobaczcie, tutaj z kierownicy sterujemy prędkością i ruch tej prędkości jest skok o 1, więc żeby zwiększyć prędkość, no to trzeba się tutaj trochę naklikać. Dopiero po przytrzymaniu przycisku przez dłużej, to wtedy ta prędkość rośnie o większą ilość. Ale tak naprawdę takie pojedyncze kliknięcie to jest tylko 1 km na godzinę szybciej. W innych autach, które testowaliśmy, ten skok był przynajmniej o 5 km na godzinę, więc można było ten tempomat sobie bardziej dogodnie ustawić. Teraz ruszyliśmy na taką trasę na obwodnicę przy trochę wyższych prędkościach. Już jest trochę ten szum wiatru jednak w kabinie słyszalny, aczkolwiek trzeba przyznać, że nadal to auto wydaje się na bardzo dobrze wytłumione, wyciszone. Na pewno jeszcze to, co wcześniej zapomniałem powiedzieć, to to, że nie słychać przy tych niższych prędkościach samochodów, które przejeżdżają koło nas, więc to widać, że ten samochód naprawdę, jeśli chodzi o kwestię wyciszenia, to też można to zaliczyć na duży plus. Spalanie, które udało nam się tutaj zaobserwować na takich trasach poza miastem, to jest w granicach 7,5 litra.
Natomiast jeśli chodzi o miasto, to za chwilę wjedziemy, pokażemy na ekranie, jak to wygląda. Jeśli chodzi o panel klimatyzacji, tutaj wcześniej wspominaliśmy, jak on wygląda, natomiast na plus jest na pewno to, że klimatyzacja chodzi bardzo cicho, to znaczy tych nawiewów praktycznie w ogóle nie słychać, ona jest taka mało inwazyjna, dopiero przy wyższych prędkościach zaczyna być gdzieś tam właśnie ten nadmuch powietrza w tle słychać, ale to jest w porównaniu z innymi autami naprawdę bardzo poprawnie, więc ta klimatyzacja jest praktycznie taka mało inwazyjna, mało odczuwalna, a robi wszystko to, co powinna, więc to na duży plus. Fotel pasażera, z tej strony regulacja, oczywiście otwieranie, zamykania szyb, natomiast tutaj też otwieranie i zamykanie zamków, więc tutaj zazwyczaj po tej stronie tego w autach nie mamy. Tutaj mamy jeszcze też dodatkowy przycisk, który powoduje to, że samochód zachowuje się tak jak kiedyś Meleksy, to znaczy przy odpuszczeniu pedału gazu on automatycznie zaczyna mocniej hamować. Jeszcze spalanie w cyklu miejskim. Kamery 360, widok z góry, jeszcze możemy przełączyć między kamerami. To, co jest istotne, nie ma widoku z kamery z lewego lusterka z lewej strony, także z tej strony sobie nie przełączymy takiej kamerki. Jeszcze sprawdzamy dźwięk, jak zwykle, zamykania drzwi. Jeszcze raz. Także drzwi sprawiają wrażenie takich całkiem masywnych, także jak najbardziej na plus. Żegnam się z Wami z pokładu hybrydowego Nissana. Niestety ta przejażdżka nie jest zaliczona do jakichś szczególnie udanych. Dajcie znać w komentarzu, czy to, co zaprezentowaliśmy, jest dla Was przydatną informacją. Mam nadzieję, że przejażdżka była dla Was mimo wszystko miła. Już niedługo na kanale pojawią się kolejne bardzo fajne samochody, także zapraszamy do subskrypcji. Producentów Nissana pozdrawiamy bardzo serdecznie. Widzę, że macie jeszcze trochę do poprawienia, także radzimy, żeby tutaj może jeszcze te parę rzeczy dopracować, po to, żeby potencjalnym klientom jeździło się znacznie lepiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, na razie, pa pa.